Cytat, który dopiero co przed chwilą widzieliście, jest najlepszym odzwierciedleniem tego, jak wyglądała moja droga do zdobycia tych dwóch małych blaszek. Ten weekend zostałem podwójnym mistrzem Polski. Spełniłem swoje marzenie, które chodziło za mną już od samego początku mojej kariery biegowej. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o tym, jak wyglądał ten weekend startowy z mojej perspektywy, co działo się w mojej głowie, co działo się w moich nogach. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chciałbym zauważyć, że bardzo duża część z Was jeszcze nie subskrybuje mnie i znaczna część moich widzów to osoby właśnie niesubskrybujące. Poświęćcie zatem chwilkę, aby kliknąć przycisk subskrybuj, kliknąć dzwoneczek. Podzielcie się tym kanałem z osobami, które są zainteresowane tego typu treściami. Zrobione? Przechodzimy do tematu. Start w Mistrzostwach Polski był moim pierwszym zaplanowanym w kalendarzu startowym. Jednocześnie nie planowałem tak naprawdę startu w obu konkurencjach, czyli w Verticalu oraz Mountain Classic. Od samego początku rozmawialiśmy z trenerem o tym, że startujemy tylko i wyłącznie na dystansie Mountain Classic. Co się jednak zmieniło? Dokładnie ta wiadomość, którą teraz widzicie na ekranie. Trener generalnie już od dłuższego czasu, mniej więcej myślę, że od stycznia, wrzucał mi informację o tym, że chyba wolałby, abym startował na dwóch dystansach, a nie na jednym. I tak stopniowo wrzucał te kamyczki do mojego ogródka. Ja natomiast twardo trzymałem się swojej decyzji, gdyż nie chciałem powtórki właśnie z zeszłego roku, czyli tego, że po pierwszym dniu po Verticalu byłem po prostu wykończony i nie byłem w stanie pobiec na miarę swoich możliwości drugiego dnia. Tutaj trudnością dodatkową było to, że starty dzielił znacznie krótszy dystans, ponieważ Vertical odbywał się o godzinie 16 w piątek, a Mountain Classic odbywał się o godzinie 8:30 w sobotę. Jednakże po jednym z treningów Orłowski Classic napisałem do trenera, że jest naprawdę bardzo fajnie. Trener, rozpisując mi następne dni treningowe, zaznaczył na końcu, tak jak widzicie tutaj w wiadomości, że może jednak przygotujemy się do dwóch startów. I szczerze Wam powiem, że tutaj postanowiłem podjąć to ryzyko i zdecydowałem się już właściwie w momencie, w którym odczytałem tę wiadomość. Wiedziałem, że będę żałował, jeśli nie spróbuję startu na obu dystansach. Około 1,5 tygodnia przed docelowym startem na Mistrzostwach Polski zgłosiłem się w systemie PZLA, zgłosiłem się u organizatora i tak przestawiłem się w głowie na to, że będę biegał 2 biegi, a nie jeden. Czułem się przed startami niesamowicie mocny. Wykonaliśmy ogromną pracę treningową, jednocześnie nie stosowaliśmy jeszcze bardzo specyficznych jednostek pod te konkretne starty. Biegaliśmy to z roboty ogólnej, która przebiegała bardzo dobrze, była bardzo objętościowa i nastrajała pozytywnie, jeżeli chodzi o możliwości wykonania dwóch równych startów. Tutaj odniosę się też do mojego nastawienia psychicznego. Razem z moją psycholog przed startem ustaliliśmy, że o obu dystansach będę myślał jak o dwóch seriach w skokach narciarskich, czyli chcę pobiec 2 równe biegi, skupiając się na rezultacie i na satysfakcji końcowej w sumie z obu biegów, a nie tylko z jednego. Dlaczego tak? Dlatego, że rok temu po zdobyciu medalu na Verticalu bardzo mocno rozluźniłem się psychicznie. Spadła we mnie pewna motywacja do walki na dzień następny i to spowodowało, że czułem się dosłownie jak flak i nie byłem w stanie wydobyć z siebie wielkich sił. Tutaj bardzo mocno się to zmieniło, ale o tym za chwilę. W dzień rozgrywania Verticalu wstałem jak zwykle, przespałem tą noc bardzo dobrze, poszedłem na szybki, krótki rozruch 2-kilometrowy, zjadłem normalne śniadanie, później zjadłem swój obiad i pojechaliśmy z żoną na start. Tym razem jechaliśmy na start bezpośrednio z Krakowa. Z racji na fakt, że odbywał się on o godzinie 16, trzeba było jeszcze właśnie poradzić sobie z emocjami w całym tym dniu startowym. Dzięki temu, że współpracuję już od pewnego czasu z psychologiem, byłem w stanie bardzo mocno ograniczyć ten negatywny stres, który do tej pory mi się zdarzał, ograniczyć też to przedwczesne pobudzenie przedstartowe i zachować je na ostatnie chwile przed startem. Dojechaliśmy na miejsce, Kamila wyszła wcześniej w górę, aby mi kibicować i złapać mnie na mecie. Ja natomiast rozluźniłem się jeszcze chwilę, po czym przystąpiłem do rozgrzewki. Rozgrzewka przebiegała bardzo dobrze, czułem coraz większy stresik, coraz większe pobudzenie. I tak jak możecie tutaj zobaczyć, stojąc na linii startu, byłem już maksymalnie skoncentrowany na zadaniu, na tym, co chcę zrobić, na moim celu. Jednocześnie nie myślałem o tym celu jako o presji wygrania. Myślałem o tym, że chcę pobiec jak najlepiej, że mam swój cel też czasowy, który sobie ustaliłem, 39,42 dokładnie. I mam po kolei kamienie milowe do zbierania po drodze, czyli czasy na poszczególnych kilometrach, które chciałem osiągnąć. Przyszła godzina 16 i ruszyliśmy. Ruszyliśmy bardzo, bardzo mocno.
Szczególnie ja chciałem od samego początku nadawać swoje tempo, dyktować swoje warunki, tak aby biec w zgodzie z własnym organizmem i aby odhaczać, tak jak wspomniałem, te kolejne kamienie milowe. Dosyć szybko wyszedłem na prowadzenie i zacząłem spokojnym, swoim rytmem podbiegać do góry. Na pierwszy kilometr założyłem sobie 5,45 i szczerze powiem, idealnie trafiłem w ten międzyczas. Trafiłem go 5,44. Po pierwszym podbiegu następowało lekkie wypłaszczenie, lekki zbieg i dalsze wypłaszczenie na łące. I tutaj byłem już od chłopaków o dobre 30-40 metrów. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko się oderwę i że pójdzie mi to w miarę łatwo. Natomiast to, co stało się później, czyli na tym pierwszym mocnym, bardzo mocnym podbiegu, na jego początku, stopniowo poczułem, że chłopaki zaczynają mnie dochodzić. Nie przejąłem się tym jednak zbytnio i kontynuowałem bieg swoim własnym tempem. Chciałem biec przede wszystkim, tak jak wspomniałem, na swoich warunkach. Także jeżeli miałbym kogoś przed sobą, mogłoby to skutkować tym, że chciałbym utrzymywać jego rytm. Natomiast tutaj spokojnie podbiegałem sobie, spokojnie oczywiście w cudzysłowie, jeżeli to można nazwać, ponieważ to było cały czas tętno w granicy 180. Balansując na granicy właśnie tego odczucia progowego, czyli wiedziałem, że biegnę na takim tętnie i na takich nogach, które jeszcze umożliwiają mi kontynuację i ewentualne dołożenie w trakcie wysiłku. Taki stan rzeczy utrzymał się przez najbliższe około 2 km. Około 3-4 km poczułem, że mam już chłopaków właściwie na plecach. Sylwek oraz Michał dobiegli do mnie i tak biegliśmy razem aż do momentu, w którym nastąpił zbieg na trasie. Zbieg był na 4 kilometrze i obejmował odcinek prawie aż do 5 kilometra. Tutaj oderwaliśmy się Sylwkowi i ja akurat na tym zbiegu zacząłem odczuwać kolkę, co jest dla mnie dosyć dziwne, ponieważ do tej pory w treningu ani razu tego nie miałem. Podejrzewam jednak, że ze względu na fakt, że moja przepona czy moje mięśnie brzucha mogły ulec pewnemu przykurczowi w trakcie podbiegania w bardzo zgiętej pozycji, później przy nagłym wyproście mogło się to odezwać. Nie przeszkodziło mi to jednak, nie przejąłem się tym w ogóle. Musiałem tylko nieco zwolnić na tym zbiegu, co może skutkowało utratą kilku sekund, ale po przejściu na wypłaszczenie tak naprawdę odczułem już ponowną moc i ponowną kontrolę. Nadszedł ostatni odcinek biegu, ostatnie 1,5 kilometra, z którego tak naprawdę 1 kilometr był jeszcze mocno pod górę. I tutaj oderwaliśmy się już znacząco Sylwkowi, natomiast Michał zaczął mnie dosyć mocno naciskać. Michał wręcz widziałem mnie sprawdzić i wyszedł na moją lewą stronę. Lecz gdy tylko to poczułem, przypomniałem sobie wszystkie wizualizacje, które wykonywałem do tej pory, a które były związane z tym właśnie, abym był w stanie z tego względnego komfortu, oczywiście ciężkiego biegu, ale ze względnego komfortu wyjść ponad ten poziom, zaatakować, wbić się w tą strefę mocnego dyskomfortu i pociągnąć już tak do mety. Tak chciałem też wygrać tą pewną, można powiedzieć, wojnę psychiczną na dystansie, czyli chciałem jak najmocniej i jak najszybciej oderwać się wtedy Michałowi, tak, aby zapewnić sobie już bezpieczne zwycięstwo, ponieważ wiedziałem, że jeżeli wbiegniemy na ostatni zbieg i na ostatnią prostą razem, możemy tak naprawdę bardzo mocno się ciąć, a Michał jest bardzo szybkim zawodnikiem. Chciałem więc wykorzystać swoje wszystkie mocne strony tak, aby zapewnić sobie wygraną. I tak na przedostatnim podbiegu przypuściłem ostateczny atak. Zacząłem lekko odbiegać. Poczułem, że mam jeszcze w nogach tę moc, mam jeszcze w nogach możliwość na wejście na jeszcze wyższy poziom i tak naprawdę odzwierciedla to tętno, ponieważ w tych ostatnich 6 minutach wysiłku wyszedłem znacznie ponad próg i utrzymałem ten wysiłek, co jest dla mnie najważniejsze. Na szczyt w podbiegu wbiegłem już sam. Tutaj miałem w głowie tylko jedyną myśl. Mam dawać do mety tak mocno, jak tylko potrafię. I zbiegłem bardzo szybko, wybiegając na ostatnie wypłaszczenie za zakrętem. Wiedziałem już, że prawdopodobnie wygram ten bieg. Kilka razy taktycznie jednak obejrzałem się, aby upewnić się co do tego, że mam już zapewnione to zwycięstwo. Nie mogłem trochę uwierzyć w to, że w końcu spełniam swój cel. Było to moje marzenie od ponad 16 lat, odkąd zacząłem biegać. Brakowało mi tylko tego złotego krążka w kolekcji z Mistrzostw Polski. Wbiegając na ostatnie 50 metrów, pierwsze o czym pomyślałem paradoksalnie to było to, że w końcu moja żona zobaczy mnie wbiegającego jako pierwszego na metę. Szczególnie na metę Mistrzostw Polski. To było też pewne, mógłbym powiedzieć, marzenie Kamili, ponieważ zazwyczaj widziała mnie dobiegającego na którymś tam miejscu. Albo była na saporcie w niektórych biegach, albo była w domu, więc tutaj czułem się też szczęśliwy z tego względu, że spełniam też jakiś nasz wspólny cel.
I dobiegając na metę, tutaj nie ukrywam, że byłem naprawdę bardzo mocno zmęczony. Ten vertical kosztował mnie bardzo dużo. Poprawiłem rekord trasy Dawida Maliny z zeszłego roku. Myślę, że przy rozsądniejszym rozłożeniu sił i braku korki, braku pewnych przeszkód na trasie, ten wynik jest jeszcze do poprawienia na pewno o jakieś pół minuty. Natomiast i tak byłem bardzo zadowolony ze swojego performance'u. Padłem na ziemię, leżałem tak przez chwilę. Bardziej było to spowodowane jakby tym emocjonalnym ładunkiem, który ze mnie zszedł w tym momencie, a nie może jakimś koniecznością nieustania na nogach. I dzięki temu zdarzyła się jedna bardzo fajna rzecz. O ile, jak wspomnę później, skutkowało to pewnymi trudnościami w regeneracji pomiędzy startami, to dzięki temu, że zostaliśmy zwiezieni z Lubania do Szczawnicy samochodem, oszczędziłem naprawdę bardzo mocno nogi przed sobotnim Mountain Classicem. Nie zdarzyło mi się to rok temu. Rok temu czułem też to zmęczenie, ponieważ wiecie, z Lubania trzeba jeszcze zejść około 900 metrów w dół tak naprawdę. Nie jest to tak mało i może to wymęczyć zawodnika, który ma biegać na następny dzień, szczególnie na dystansie góra-dół. Trafiłem na kontrolę antydopingową i tutaj nie mogłem bardzo długo się wysikać. Po prostu nie chciało mi się, więc wypiłem aż 2,5 litra wody. Przed tym aż w końcu poszedłem do toalety i spędziłem w trakcie kontroli antydopingowej jakieś godzinę 40 minut tak naprawdę. Bardzo długi czas, przez co nie mogłem zjeść wcześniej trochę, nie mogłem iść się umyć, ogarnąć. A o 19 już była prezentacja elity, o 19:30 była dekoracja, więc tak naprawdę moja regeneracja zaczęła się trochę później. Owszem, oszczędziłem nogi przed nadmiernym nabiciem, natomiast jednocześnie troszeczkę straciłem na uzupełnieniu glikogenu. W momencie dekoracji czułem bardzo duże szczęście, czułem spełnienie. Wiedziałem, że pierwszy cel jest za mną, natomiast tym razem nie miałem w sobie rozluźnienia. Byłem bardzo mocno skupiony, byłem skupiony na zadaniach, które mam do wykonania po powrocie do domu, a więc na wymyciu się, na wejściu w rękawy kompresyjne, na zjedzeniu odpowiedniej ilości, tak aby na następny dzień być maksymalnie gotowym. Odbiło się na mnie na pewno to, że wypiłem 2,5 litra wody w bardzo krótkim czasie, ponieważ tej nocy nie spałem zbyt dobrze. Bardzo późno też zjadłem, ale tak szczerze mówiąc, to, że przespałem poprzednią noc bardzo dobrze i że cały tydzień tak naprawdę był dosyć spokojny pod kątem obciążenia, dawało mi ten spokój, że ta jedna zaburzona noc nie będzie miała jakiegoś dużego wpływu. Oczywiście wstając rano nie czułem się zbyt świeży, czułem się zmęczony, czułem szczególnie takie zmęczenie wydolnościowe, ale w pełni optymizmu podszedłem do startu. Pojechaliśmy do Jaworek, jak zwykle 40 minut przed startem zrobiliśmy rozgrzewkę i tutaj na rozgrzewce również miałem pewien problem, ponieważ bardzo mocno chwyciła mnie znowu kolka. Ale znowu moje nastawienie mentalne było takie, że skupiam się na tym, co mam do zrobienia w trakcie startu. I po wystrzale startera ruszyłem, ustawiłem się na pierwszym miejscu tak, aby znowu kontrolować bieg i całe dolegliwości minęły. Dosyć szybko Sylwek Lepiarz również stwierdził, że w swoim stylu chce zacząć prowadzić bieg. Tym bardziej, że pierwsze 4 km tak naprawdę na Mountain Classicu to jest dosyć płaska trasa. Na pierwszych 4 km tak naprawdę zyskujemy zaledwie około 100 metrów. Sylwek odbiegł ode mnie o dosyć znaczący dystans. Było między nami w maksymalnym momencie, myślę, około 70 metrów różnicy. Jednakże ta przewaga nie powiększała się, a ja cały czas ją kontrolowałem. Chciałem przebiec ten początek w swoim rytmie, tak aby mieć siły na drugą część trasy i tak szczerze mówiąc byłem pewny bardzo swoich możliwości na podbiegu. I tak jak myślałem, tak również się stało. Dobiegliśmy do pierwszego mocnego podbiegu, czyli kilometra około 16% nachylenia z Białej Wody do Przełęczy Rozdziele. I po około 200 metrach, tak jak widać tutaj na relacji, zacząłem zbliżać się mocno do Sylwka, po czym nie przykleiłem się nawet do jego pleców, tylko wyszedłem na prowadzenie i od tego momentu dyktowałem tak naprawdę swoje warunki. Sylwek trzymał się mnie jeszcze do około 7 kilometra, po czym na jednym z bardzo mocnych podbiegów postanowiłem zadać ostateczny cios, jeżeli tak to można nazwać. Chciałem po prostu sprawdzić możliwości Sylwka, czy będzie w stanie odpowiedzieć mi na ten atak. I Sylwek w tym momencie został za mną o około 50 metrów. Tutaj już poczułem krew i wiedziałem, że czeka nas następny odcinek, dosyć mocno błotnisty, lekko techniczny. Wiedziałem, że w takim terenie mogę mieć przewagę, więc tutaj poświęciłem dosyć dużo sił na to, aby przejść do przodu. I tak biegłem właśnie już sam od tego momentu.
Na około 10 kilometrze moja przewaga była już na tyle komfortowa, że skupiłem się na przebiegnięciu w sposób dosyć bezpieczny, ale jednocześnie szybki, następnych bardziej technicznych elementów. Zbiegając z poszczególnych skałek, tak naprawdę szukałem tej ścieżki, szukałem tego, jak najlepiej mogę przebiec dany odcinek, zyskując jak najwięcej czasu, ale jednocześnie robiąc to w sposób taki, aby nie skręcić sobie kostki, nie uślizgnąć się gdzieś. Dobiegając do Durbaszki, miałem możliwość sprawdzenia swojej przewagi, ponieważ tam jest taka agrafka, zbiegamy w dół, później zaczynamy podbiegać do góry. I tam jest możliwość skontrolowania właśnie swojej przewagi. Natomiast tutaj nie widziałem ani jednego rywala w zasięgu wzroku. Jak się później dowiedziałem, miałem tutaj już chyba prawie 2 minuty 30 sekund przewagi nad Sylwkiem, który biegł na drugim miejscu. I tutaj muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, za którą później dostałem pewną reprymendę od trenera. W momencie, w którym czułem już, że moje zwycięstwo, jeżeli nic się tylko nie stanie, jest raczej niezagrożone, bardzo mocno się rozluźniłem pod kątem napierania. I od tego momentu, od Durbaszki, tak jak popatrzyłem sobie na wykres tętna, biegłem naprawdę poniżej drugiego zakresu, czy też poniżej, grubo poniżej progu. Był to dla mnie bieg właściwie, można powiedzieć, tlenowy. Jak później zobaczyłem, jeszcze nadrobiłem czasu do reszty stawki, ponieważ w drugiej części dystansu zyskałem jeszcze dodatkowe 1,5 minuty. Natomiast szczerze powiem też sam z perspektywy czasu powinienem potraktować to jako dalsze napieranie i starać się biec na tej granicy swoich możliwości, nawet dla treningu mentalu. Niemniej jednak utrzymywałem dosyć mocny rytm, utrzymywałem dosyć szybkie tempo. Porównując na przykład moje wyniki na segmentach do roku ubiegłego, były one bardzo zbliżone, a na niektórych segmentach wręcz szybsze, jak na dystansie o połowę krótszym rok temu. Napawa to naprawdę dużym optymizmem, ponieważ jestem świetnie przygotowany wydolnościowo. Przebiegając odcinek następnych 5 km, skupiałem się głównie na tym, aby bardzo mocno zostać w takim dużym bezpieczeństwie, aby nie zrobić sobie niczego złego, aby to moje zwycięstwo już w pewien sposób dowieść do mety. Zbiegając na niektórych zbiegach natomiast poczułem w tym momencie dosyć duże zmęczenie mięśniowe w łydkach i w momencie, w którym zaczynałem wchodzić na śródstopie lub na palce, zacząłem odczuwać tendencję do skurczu. To tym bardziej trochę zahamowało mnie w głowie, chociaż wiem, że gdybym poleciał nieco szybciej, nie byłoby tak naprawdę jakiegoś większego problemu. Ostatni zbieg pokonałem dosyć zachowawczo, utrzymując jednak tam na nim tempo około 3 minut na kilometr. Biegając na asfalt odczułem mega duże szczęście z tego, co zrobiłem właśnie. Nadal nie mogłem w pewien sposób uwierzyć, że drugi raz zostaję mistrzem Polski, że zgarnąłem pełną pulę i że jest to dla mnie ogromne spełnienie marzeń. Natomiast na ostatniej prostej dałem już upust swojej radości. Zobaczyłem moich kibiców, którzy stresowali się i czekali na mnie. Moją żonę, Dawida, mojego przyjaciela, Gabrysię, Kasię, Piotrka, czyli ludzi, którzy specjalnie przyjechali dla mnie z Krakowa, żeby mi kibicować. To dawało mi mega fajne poczucie spełnienia na tym końcu, że widzą mnie też i cieszą się razem ze mną, że dzielą ze mną to szczęście i tę radość. Byłem ogromnie szczęśliwy przekraczając linię mety. Jednocześnie muszę powiedzieć, że nie byłem tutaj aż tak bardzo mocno zmęczony, chociaż zmęczenie mięśniowe występowało w bardzo dużym stopniu. Zresztą posłuchajcie, co powiedziałem zaraz po dobiegnięciu na metę. Tak jak mówiłeś wczoraj, tak zrobiłeś dzisiaj. Wczoraj złoty medal, dzisiaj złoty medal. Jak się czujesz? No szczerze powiem, że nie spodziewałem się, nie chcę być tutaj jakby, nie mieć respektu do rywali, ale nie spodziewałem się, że pójdzie mi tak łatwo. Oderwałem się na 7 kilometrze i od tego czasu już kontrolowałem bieg. Nie ukrywam, że myślę, że wszystkim wczorajszy vertical wszedł w nogi i mocno go jednak dzisiaj czułem, szczególnie tak wydolnościowo, ale kontrolowałem drugą część dystansu, no i jest wygrana. Marzyłeś o złotym medalu mistrza Polski, masz 2, jakie to jest uczucie? Kurczę, szczerze powiem, że to jest ogromne spełnienie marzeń dla mnie. Myślałem o tym już od 16 lat, odkąd zacząłem biegać. Na ten weekend przyjechałem właśnie z taką myślą, że trzeba zaryzykować i powalczyć o pełną pulę, więc bardzo się cieszę. Podwójna kwalifikacja na Mistrzostwa Europy, podwójny złoty medal. Lepiej być nie mogło. Ale obserwując Ciebie, wiem, że to jest tylko i wyłącznie Twój początek. Tak, to jest tylko i wyłącznie pewien krok w drodze do celu. Myślę, że na Mistrzostwach Europy pokażę naprawdę bardzo dobrą formę. Widzimy się. Te Mistrzostwa Polski były dla mnie niewątpliwie ogromnym spełnieniem marzeń. Po 16 latach, pomimo wielu przeciwności, pomimo tego, że bardzo często już byłem bliski, żeby skończyć z jakimś poważniejszym zajmowaniem się bieganiem, uzyskałem
swoje marzenie, uzyskałem swój cel i uzyskałem jeszcze jeden bardzo ważny cel. Zakwalifikowałem się na 2 dystansach, w 2 konkurencjach do Mistrzostw Europy. Na Mistrzostwach Europy oczywiście polecę oba z nich. Tam będzie znacznie prościej, ponieważ będziemy mieć dzień przerwy pomiędzy obiema konkurencjami. Najpierw będzie Vertical, później będzie Mountain Classic. W takim ustawieniu jestem pewny, że jestem w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo i moje nastawienie mentalne jest już takie, że z niecierpliwością czekam na to, co będzie działo się podczas Mistrzostw Europy. W tym miejscu warto również powiedzieć o tych najważniejszych osobach, bez których tego sukcesu mogłoby nie być. Tutaj szczególnie chcę wspomnieć moich rodziców, mojego tatę, który poświęcił mnóstwo czasu na to, aby wspierać moją karierę sportową w młodym wieku. Woził mnie na treningi, jeździł ze mną na zawody, był dla mnie psychologiem, trenerem, masażystą i ogromnym wsparciem, więc za to bardzo dziękuję. Mój trener, czyli Andrzej Orłowski, dzięki któremu zgarnąłem pełną pulę i który wydobył mnie trochę z biegowego niebytu, obudził we mnie wiarę w moje możliwości i w to, że jestem w stanie osiągnąć znacznie więcej i wejść na wyższy poziom. Moja żona, która znosi moją przemianę w zawodnika ze zwykłego biegacza z bardzo dużym spokojem i z bardzo dużą wyrozumiałością, wspiera mnie w tym najlepiej jak umie. Hoka Garmin Team i szczególnie firma Salco. Osobie głównie Marcina Ścigalskiego, któremu jestem mega wdzięczny za to, że uwierzył we mnie, że dał mi szansę dołączenia do tego teamu. Wspiera mnie i pomaga mi profesjonalizować swoje życie sportowe. Marcin, bez Ciebie nie byłoby tego sukcesu. Cały nasz team ogólnie stanowi dla siebie ogromne wsparcie i każdemu życzyłbym tak zgranej i tak życzliwej grupy ludzi. Wszyscy moi partnerzy, którzy pomagają mi na co dzień, czyli Garmin Polska, czyli Penko, Airify Polska, dzięki którym tak naprawdę miałem możliwość regeneracji pomiędzy startami, bo rękawy kompresyjne zrobiły ogromną robotę. Health Labs Polska, czyli dostawca moich suplementów, dzięki którym mogę regulować swoje niedobory, do których mam tendencję. Moja dietetyczka, czyli Monika Czyszczupryś, która odmieniła całkowicie moje samopoczucie tak naprawdę na co dzień dzięki tej diecie. Moja psycholog, czyli Aleksandra Adamiec, z którą współpracuję od niedawna, a która ta współpraca przyniosła już ogromne efekty. I mnóstwo ludzi, którzy wspierają mnie na co dzień, umożliwiają mi tą drogę w taki sposób, w jaki ją odbywam. Dziękuję również Wam, wszystkim obserwatorom, za to, że wspieracie mnie dobrym słowem. Bardzo dużo z Was spotkałem ogólnie w Szczawnicy. Bardzo mocno przekonałem się, że do wielu z Was trafiają te treści. To tyle na dziś. Ale jeżeli miałbym zostawić Was z jedną jedyną myślą odnośnie tego, co ja sam osiągnąłem w weekend, nie warto rezygnować z marzeń. Warto za nimi podążać, mimo tego, że droga do nich może być czasami okupiona i cierpieniem, i bólem, często dużymi wyrzeczeniami, ale końcowy efekt jest naprawdę bardzo mocno tego warty. I tego Wam życzę. Podążajcie za swoimi marzeniami. Pamiętajcie, one się nie spełniają, je się spełnia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i kibicujcie na Mistrzostwach Europy.